Cześć wszystkim. Wiem, że wydarzenie Path of Water powoli dobiega końca, ale z drugiej strony jest ono cykliczne, czyli pojawia się co miesiąc, więc postanowiłem pomóc Wam w osiągnięciu wyższych rang, a co za tym idzie, zdobycia większej ilości wartościowych nagród, jakimi są książki analizy taktycznej czy punkty doświadczenia w walce dla Waszego systemu formacji powietrznej. Wydarzenie znacie, więc przejdę od razu do konkretów. Po pierwsze, umiejętności lub talenty, jak zwał, tak zwał. Są takie, które są potrzebne, są takie, które są dedykowane tylko dla określonego typu graczy i są takie, które na chwilę obecną są całkowicie zbędne. Omówię je teraz pokrótce wraz z wyjaśnieniem, dlaczego tak, a nie inaczej. Robię to dlatego, że w czasie wielu gier solowych widzę u graczy talenty, które absolutnie nie powinny się znaleźć w ich posiadaniu, bo nie pasują po prostu do danego typu gracza. Zacznijmy od tych najgorszych. Obrońca, czyli inaczej żelazna forteca. Po udanej walce 1 na 1 regeneruje 100% zdrowia wybranego marszu, a jeżeli marsz przegra, skraca czas odnowy po walce do 1 sekundy. Z racji, że większość graczy napotyka silniejszych rywali od siebie, wybranie tego talentu sprawi, że ich marsz odrodzi się szybciej, ale nie będzie to miało żadnej korzyści dla drużyny lub punktów, bo po prostu nie przetrzymacie budynku dłużej. No dobrze, powiedziałem, dla kogo nie jest ta umiejętność. To może teraz dla kogo jest? Talent Żelazna Forteca jest dla dużych graczy grających w drużynach, które sami wybrali. Dla pojedynków na szczycie, kiedy po wygranym marszu zostaje ci mało żołnierzy, ale wygrywasz. Kiedy znasz przeciwników. I na przykład w poniedziałki i wtorki, ponieważ to właśnie wtedy najsilniejsi gracze, którzy mają ochotę na zajęcie podium w wydarzeniu, zaczynają swoje podboje na szlaku wodnym. Naszym drugim skillem będzie medyk, który regeneruje zdrowie 60% sojuszniczych oddziałów, które aktualnie nie walczą lub nie przemieszczają się. Odnawia zdrowie na całym terytorium, które jest ze sobą połączone drogami. Dlatego w tym przypadku ważne jest połączenie między wieżami a fortecami. Im więcej budynków pod kolor, tym lepiej, ale znów, nie jest to umiejętność dla gracza, który chce przetrzymać budynek 10 sekund dłużej. To talent dla 5. gracza w drużynie, czyli najsłabszego pod względem siły marszu. Gracz od wspierania innych, którego rola ogranicza się bardziej do nieprzeszkadzania innym, walczyć i uzdrawiać silniejszych od siebie, czyli praktycznie każdego. Przejdźmy teraz do umiejętności skauta, czyli inaczej skoczka z funkcją teleportacji. Kiedy wydarzenie Path of Water pojawiło się po raz pierwszy w grze, funkcja skauta była najbardziej powszechną z używanych talentów. Z biegiem czasu deweloperzy ją osłabili, wprowadzając czas oczekiwania, ale teraz znów wraca na należyte jej miejsce. Trzecie. To ważna umiejętność, bo potrafi odwrócić losy meczu. Dzięki umiejętności przeniesienia marszu w dowolne miejsce możemy szybko odbić fort i zmienić jego kolor, lub nie czekając na czasochłonne marsze, które mogą wesprzeć sojusznika, przenieść się i przedłużyć posiadanie wybranej fortecy. To jest często kluczowe dla wyniku meczu. Skoczkiem może być każdy, bo często przedłużenie trzymania w kolor fortecy przez 10 sekund wystarczy, aby sojusznik dotarł do fortecy i wsparł nas swoim marszem. Vanguard to kwintesencja świetnego game changera dla silnych graczy. Wyłącznie dla silnych graczy. Umiejętność nie dość, że przyspiesza marsz o 100%, to jeszcze dodatkowo wszystkie walki, które odbędą się podczas trwania tej umiejętności, kończą się natychmiast, w 1 sekundę. Dzięki czemu, używając umiejętności Vanguarda, silny gracz może przejąć fortece zajęte przez kilka marszów rywala. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że wybranie tego talentu przez słabego gracza sprawi, że jeszcze szybciej straci on swój marsz lub co gorsze, fortecę. Dlatego wybierajcie tę umiejętność będąc pewnymi swoich mocy. Umiejętność Vanguard ma jedną kontrę. Talent, wsparcie, strategiczna pomoc. Ten rozbudowany talent, a właściwie 4 talenty w jednym, mogą w błyskawiczny sposób ostudzić zapędy Vanguarda, dzięki czemu słabsi gracze oraz gracze free-to-play wcale nie są skazani na pożarcie przez silnego gracza. Oczywiście
biorąc pod uwagę grę przeciwko 2 lub 3 silnym graczom z Vanguardem, stanowi to pewien problem, ale nie jest to sytuacja beznadziejna. Poza tym, grając gry solowe, rzadko spotyka się napakowany team graczami pay to win. Umiejętność wsparcia oznacza bardzo dużą potrzebę posiadania 2 lub nawet 3 marszów w jednym budynku, ponieważ rywale mogą atakować i bombować bezpośrednio przed wejściem do budynku. Byłem świadkiem skoordynowanych ataków nawet 3 graczy jednocześnie, wyrzucających 3 silniejszych graczy i przejmujących budynek. Taka sytuacja powoduje, że forteca może być trzymana minimum 30 sekund, jeżeli rywal nie zestrzeli naszych sojuszników oraz przegramy wszystkie 3 marsze, a 30 sekund w wydarzeniu Path of Water to całkiem sporo punktów. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że pokazałem jasne i ciemne strony umiejętności oraz pomogłem Wam trochę dobrać te talenty, które bardziej pasują dla Waszych marszów. Do usłyszenia niebawem. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz skomentować wideo. Tak przy okazji, z iloma z Was miałem okazję grać razem albo przeciwko w wydarzeniu Path of Water?